Witam wszystkich z tej strony Ulot. Jest dzisiaj sobota i bierzemy się za nagrywanie filmików. No bo wiadomo, sobota to dzień nagrywania filmów, a że mam sporo filmików serwisowych, nie mam takich filmików za bardzo, które powinienem nagrywać w terenie, które muszę nagrywać w terenie, chociażbym mógł, ale niekoniecznie mi się chce. To uznałem, że dzisiaj zostajemy w warsztacie i pogrzebiemy trochę w replikach, które mam tutaj, tak żeby móc to wszystko Wam pokazać, bo mam kilka ciekawych rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą się dzisiaj zajmiemy, to jest instalacja Minecrafta w jednej z moich replik. Dokładnie, jaka jest historia tej repliki? To jest replika Scar SSR ODWE, wersja elektryczna. Kupiłem ją lata temu. Naprawdę lata temu i była to replika, którą kupiłem z myślą o tym, aby zrobić sobie z tego DMR-kę. Problem pojawił się w tym, że niestety nie robią do tego oryginalnych magazynków typu mid cap, low cap, są dostępne tylko high capy. I to był dla mnie zawsze spory problem, ponieważ ja chciałem tą replikę wykorzystywać na zloty, potrzebowałem dużo magazynków typu mid cap i owszem, udało mi się jeden magazynek przerobić na mid capa do tej repliki, ale było tu masa roboty, do tego magazynek był drogi, więc powiem szczerze, trochę temat zarzuciłem. I replika wylądowała w szafie. Pożyczałem ją czasem, jak ktoś chciał sobie po prostu postrzelać z czegoś tego typu, z czegoś fajniejszego, to ona po prostu była do pożyczenia dla ludzi, którzy chcieli pożyczyć, po prostu pobawić się repliką, a powiedzmy swojej nie mieli, czy chcieli po prostu się pobawić tym modelem. I ta replika po prostu sobie leżała i to był koniec jej historii. Koniec jej historii do niedawna. Ostatnio na jednym ze streamów zgłosiła się do mnie osoba, która chciałaby ten karabinek odkupić. Ja wcześniej ten karabinek kilkakrotnie już wystawiałem gdzieś na jakichś OLX-ach, na jakichś Allegrach i tak dalej. Niestety nigdy się to nie sprzedało. I temat, powiedzmy, sprzedaży został przeze mnie zarzucony, ale skoro znalazł się, po prostu sam się znalazł klient, to uznałem, że możemy pójść w tym kierunku i jeżeli jest chęć, jest wola, to jak najbardziej mogę sprzedać. Wyjaśniłem tylko, jakie są mankamenty, z czym tu ja miałem problem i tak dalej. Pokazałem tą replikę, koledze to pasuje, przynajmniej w tej cenie, jaką ja zaproponowałem. Ale powiedział, że chciałby do niej wstawić Minecrafta. Chciałbym ją mieć ustawioną na HP, na Minecrafcie, żeby to po prostu dobrze działało. Uznałem, że jak najbardziej tak. Przy okazji powiedziałem, że jeżeli ja mam to montować, to ja bym sobie od razu nagrał film na temat silnika HPA od Minecrafta kolejnego. I tak to na razie na tym stanęło. Czyli dzisiaj zajmuję się po prostu instalacją w Scarze SSR ODWE Minecrafta PDIK generacja trzecia, ale bez szkieletu. Gdyż ze względu na to, że tu jest szkielet nietypowy, który ma podwójne selektory i tak dalej, i tych feature'ów nie za bardzo moglibyśmy przenieść do konwersji, jeżeli mielibyśmy szkielet dedykowany CNC od Minecrafta, więc uznaliśmy, że kupujemy samą konwersję bez niczego, bez żadnych dodatkowych bajerów, bez szkieletu, po to, aby móc to umieścić sobie właśnie w tej replice i przy okazji zobaczymy, jak to będzie pasować, jak to będzie się sprawować, jak to po prostu będzie działać. I co dostaliśmy tak naprawdę w opakowaniu? Dostaliśmy oczywiście konwersję w generacji trzeciej, czyli zaworek i tak dalej, jest wszystko połączone tutaj jednym elementem. Wszystko jest razem, nie musimy tego jakoś dołączać, wklejać, mocować w szkielecie. Wszystko jest tutaj jako jeden element. Oczywiście dostajemy kawał rurki i tyle, jeżeli chodzi o samą konwersję, czyli najważniejszy element tego zestawu. Dodatkowo dostajemy jeszcze śrubkę i podkładkę do montażu prowadnicy kolby. Jeżeli mieliśmy prowadnicę kolby, która była przykręcana na pojedynczą śrubę do prowadnicy sprężyny, to możemy wykorzystać to i przykręcić to po prostu wtedy prowadnicę do body i tego już po prostu nie ruszać. Tak będzie najzdrowiej, przynajmniej dla samej konwersji, tak żeby to wszystko było ładnie osiowo, no bo w HPA osiowość jest jednak chyba najważniejsza. Jeżeli chodzi o konstrukcję tego wszystkiego, to tyle. Nic tu więcej nie dostaliśmy. Co fajne, ta konwersja ma też system wymiany dyszy na AEG-ową, więc w razie czego, jeżeli będę tutaj potrzebował nietypowej dyszy, to bez problemu jestem w stanie coś dopasować. Co prawda nie ukrywam, że tutaj oryginalnie do tej repliki była dysza standardowa AEG, więc nie przewiduję problemu w tej płaszczyźnie. Wydaje mi się, że standardowa dysza, którą dostaliśmy z Minecraftem, będzie jak najbardziej odpowiednia i jak najbardziej rozwiąże, powiedzmy, nie będzie mi stwarzać problemów. I to tak naprawdę tyle. Bierzemy się powoli za grzebanie w replice, spróbujemy to wszystko umieścić, wstawić, zobaczymy, jak to działa i na końcu nagramy jakieś podsumowanko, jak to działa, jak to sprawuje się, czy się udało? Więc zapraszam do oglądania, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, bierzemy się za instalację Minecrafta PDIK w Scarze. Ja już tutaj co prawda większość wyjąłem, bebeky też już ze szkieletu są wyjęte, bo zrobiłem już sobie wcześniej.
Więc teraz tylko wyjmuję szkielet i spróbujemy umieścić cały mechanizm tutaj w środku. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działać bez żadnych jakichś większych przeróbek. No zobaczymy za kilka chwil. Szkielet, jak widać, ODWE, oznaczony, oryginalny. Hop. Jest blokada, bo blokadę zostawiamy oryginalną, żeby blokowała nam spust. Zaraz jeszcze idę po spust i tak naprawdę tyle. Zostawię też chyba tutaj ten zwalniacz, nie wiem, czy on nam będzie przeszkadzał, czy nie, ale na razie go zostawię i tak go nigdzie nie będę w stanie przełożyć, więc zostało nam tylko wstawienie tutaj silnika. Jak to przy Minecrafcie, to zazwyczaj powinno być banalnie proste, aczkolwiek widzę, że będziemy musieli tutaj zrobić pewne przeróbki w szkielecie ze względu na ten element, który niestety tutaj przeszkadza. I jest to element odpowiedzialny za sprężynkę kostki stykowej. Więc jeżeli ja to usunę, to niestety będziemy wtedy skazani ewentualnie na, jeżeli byśmy chcieli wrócić tutaj do układu elektrycznego, to albo nawiercenie tutaj sobie gwintu i wtedy włożenie sobie, powiedzmy, śrubki i do niej łapanie elementu ruchomego stycznika. Ewentualnie będziemy mogli sobie tutaj wstawić elektroniczny jakiś sterownik typu Perun Hybrid czy typu Tytan, który zastąpi nam cały ten mechaniczny układ, więc to wtedy nam nie będzie potrzebne. Tak czy inaczej, na razie musimy to usunąć. Tamten element usunięty, ale jeszcze widzę, że ewidentnie mam problem tutaj. Tu jest taka podstawka pod kable, która też trzyma. Tak. O. Tutaj ten element. Ją też będę musiał usunąć. Ja zaraz wygładzę sobie to i właśnie usunę pilniczkiem sobie ten element, żeby też mi nie przeszkadzał, bo on się opiera tutaj o zaworek. Przeszkadzające elementy mamy usunięte. No to wygląda. No zobaczymy, czy jestem w stanie zamknąć szkielet, czy wszystko siedzi ładnie tam, gdzie powinno. Jeszcze ewidentnie tutaj ten element też mi przeszkadza, też będę musiał go skrócić. W drugiej ściance gearboxa nic nie przeszkadza, wszystko siedzi na swoim miejscu, więc wracamy jeszcze tutaj, usuwamy ten element. I w ten oto sposób, po drobnych pracach przeróbkowych, mamy tak naprawdę złożony szkielet, to wszystko się ładnie schodzi, mogę to skręcać i tak naprawdę większość pracy mamy wykonane. Teraz to, co sprawdzimy, to jak działa spust w połączeniu z tym układem, bo spust mamy tutaj lekko nietypowy i możliwe, że go też będę musiał przerobić. Spust wciska w pełnym zakresie, ale nie wiem, czy widzicie, ale jak go tylko włożę, to już leciutko wciska mi zawór. Jak wkładam spust, to on już leciutko wciska mi zawór, a tak być nie może, więc muszę jeszcze zeszlifować tutaj tą krawędź spustu, żeby go troszkę tutaj poprawić. I mamy spuścik lekko przerobiony, lekko tutaj skoszony i teraz po wstawieniu wszystkiego do układu jesteśmy dokładnie na punkcie 0 i mamy pełny zakres pracy na zaworku, więc wszystko jest ładnie. Wszystko jest pięknie, możemy powoli to składać tak naprawdę, bo większość prac mamy wykonane i teraz wystarczy to złożyć i będziemy mogli testować, jak to wszystko działa. Jeszcze tylko będziemy sprawdzać zaraz, jak z komorą i dyszą, no bo to jest jeszcze element, który ewentualnie będzie trzeba przerabiać. Ale do tego ja nawet nie będę wkładał teraz spustu, tylko zamkniemy szkielet i zaraz będziemy przymierzać komorę. Jak widzicie, oryginalna długość dyszy, która jest wstawiona, sięga idealnie praktycznie do gumki, bo ja tutaj czuję gumeczkę i mam dosłownie, nie wiem, pół milimetra jeszcze do docisk, więc praktycznie idealnie można powiedzieć, więc tak naprawdę wygląda to wszystko bardzo pozytywnie, jestem już bardzo zadowolony. Jeszcze oczywiście będę się dopytywał, bo planowaliśmy zmienić komorę. Mamy komorę od Maxa dedykowaną do skarów VFC, niestety nie pasuje do skara WE. Ma inne mocowanie i niestety musiałbym to bardzo grubo przerabiać, żeby to jakoś zaimplementować, a i tak wydaje mi się, że mogłoby to po prostu nie działać, więc nie będziemy jej przerabiać, wolałbym ją oddać, więc zostajemy na tej oryginalnej komorze
Ona działa w miarę ok, no wiadomo, to jest komora, która jest oparta na tych 3 zębatkach, więc nie jest to najlepsze wyjście, ale no strzelała, kręciła równo, no trudno się mówi, więcej tutaj nic nie wymyślę. No, czyli ja tak, otwieram jeszcze raz, wstawiam spust, składam i sprawdzamy, czy to wszystko działa i jak to przede wszystkim wszystko działa. Nie pozostaje nam nic innego, jak podłączyć go do ciśnienia. Ajajaj. No, to jeszcze zaraz zrobimy, bo ja jeszcze będę musiał rozkręcić to raz. Sprawdzimy zaraz, najpierw czy to wszystko działa, bo jak Minecraft wysyłał mi ten silnik, to powiedział, że nie wkleja gniazda, które trzyma dyszę. Ze względu na to, że nie byli pewni, czy ta dysza będzie ok, więc nie chcieli tam dawać kleju na gwint, który by mógł mi ewentualnie potem przeszkadzać. Więc ja będę musiał to zaraz zdemontować i dać tam klej na gwint, żeby się, broń Boże, dysza nie odkręciła. Ale najpierw sprawdzimy, czy działa. Dostałem też od Minecrafta taką szybką złączkę. Podpinamy ją sobie tutaj. Bierzemy sobie mój reduktorek. On jest ustawiony na 110 PSI. Podłączyliśmy i od razu było widać, że dysza się schowała. Czyli teoretycznie spust już wiemy, że działa dobrze, bo jest zawór, który tutaj wpuszcza powietrze, jest otwarty. Wszystko działa git, bez zarzutu. Czyli zostanie mi rozkręcić, wkleić jeszcze tylko dyszę. Od razu sobie rzucimy okiem, czy dysza chowa się też odpowiednio bardzo, żeby wpuścić kulkę. Tak, też wydaje mi się, że nie będzie żadnego problemu z wpuszczeniem kulki, więc jak najbardziej super. Jeszcze będę pytał, czy ewentualnie gdyż chcielibyśmy tutaj inną gumkę, czyli właściciel chciałby inną gumeczkę, ale nie powinno być tutaj żadnego problemu z miejscem, więc ja jestem zadowolony, bo wygląda na to, że wszystko poszło zgodnie z planem. Od razu pokażę, jak się dostać do zmieniania dyszy w układzie PDI-K. Odkręcamy sobie tutaj ten duży pierścień. Tak. I teraz wystarczy, że odkręcimy ten mały pierścionek od tego dużego srebrnego. Po odkręceniu mamy dostęp do dyszy, możemy dyszę ewentualnie zmienić. I ja muszę tutaj na ten element po prostu dać klej, żeby mi się to nie rozkręciło. I Minecraft był też na tyle uprzejmy, że dał mi nawet klej w zestawie. W ten sposób dostałem trochę kleju. Ja muszę ich zapytać, co to za klej, bo sam bym sobie go kupił, bo to jest klej, który przy okazji bardzo dobrze uszczelnia. Więc jestem szczerze ciekawy, jaki to jest klej, poza tym, że czerwony. To jest pewnie jak coś specjalnego, więc mam nadzieję, że mi odpowiedzą na to pytanie, bo szczerze ta informacja mogłaby mi się kiedyś w przyszłości po prostu przydać. I skręcamy wszystko w całość. I cała robota tak naprawdę skończona. No i składamy wszystko już ostatecznie. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Zaraz jeszcze piszę, czy zmieniamy ewentualnie gumkę. I tyle. Co, widzimy się na podsumowaniu. Ja jeszcze zrobię sobie testy i podam wam też, jak z FPS-ami. Tu jest lufa 550, więc też nie bardzo krótka, więc nie musimy redukować ilości powietrza w tym układzie. Od razu mówię, Minecraft mamy wybebeszone. Spróbujemy go tu wstawić. Trzeba by wszystko to wybierać, cały ten tył. Trzeba by przerabiać tutaj, gdzie jest spust, bo ten układ w ogóle tutaj nie wejdzie. Nie ma miejsca na ten zaworek. Lipa. Robota skończona, czyli mamy zainstalowanego PDI-K w
tej repliczce wskażę SSR od WE. Jak widzieliście, sam montaż był banalnie prosty. Był dużo prostszy niż się spodziewałem, dużo mniej problemów mi to sprawiło. Jedyne co, to musiałem trochę przerobić sam szkielet Gearboxa w środku, ale poza tym wszystko ładnie się działo. Podaję bez problemu. Na 1.1.5 na 115 PSI mamy jakieś 2-3 Joule w tej chwili. 2.3, 2.30 kilka. Na kulkach tylko 0.3, więc jeżeli byśmy dali cięższe kulki, obstawiam, że ta energia by nam jeszcze trochę podskoczyła. Więc wynik moim zdaniem jak najbardziej dobry. Tym bardziej, że podaje bez problemu, strzela bez problemu, więc ja ogólnie jestem zadowolony. Naprawdę instalacja banalnie prosta, mimo że nie mieliśmy gotowego szkieletu, tylko użyliśmy szkieleta, który dostaliśmy, powiedzmy, mieliśmy w replice. Nie było tutaj żadnego problemu. Z tym, że jedna uwaga. W ten szkielet to weszło bez problemu. Jednocześnie przymierzałem, czy ta konwersja wejdzie w szkielet od APS-a. Bo z krzatu kupił sobie APS-a i też docelowo planowaliśmy wstawić do niego Minecrafta, PDI-ka. Niestety ten silnik, generacja trzecia, kompletnie nie wejdzie do szkieletu APS-a. Nie ma na to żadnej opcji. A nawet jakbyśmy chcieli to zrobić, to czeka nas masa rzeźby, bo trzeba by tam bardzo dużo zeszlifować, bardzo dużo przerobić. I byłby to ogólnie problem, a i tak nie wiem, czy by się udało ze względu na to, że spust działa troszkę inaczej. I niestety, jeżeli mamy APS-a i chcielibyśmy tam wstawić Minecrafta, sorry, raczej to będzie nie do ogarnięcia. Ja jeszcze będę gadał z Minecraftem, czy ewentualnie udostępniłby nam PDI-ka w szkielecie CNC, tym ich dedykowanym, żeby sprawdzić, czy to wejdzie do APS-a, więc też postaram się to ustalić i uzupełnić. Może będzie o tym oddzielny krótki film, ale no zobaczymy. Tak czy inaczej, na tą chwilę mamy skończone. Do Skara weszło to bez bólu. Ja skończyłem na dzisiaj pracę, jestem zadowolony z tego, jak to działa. I tyle. I to chyba wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Mam nadzieję, że coś podpowiedziałem. Jakby co, to jak zawsze zapraszam do komentarzy na dole. Ja tam staram się odpowiadać, uzupełniać, dopowiadać. Jak macie jakieś sugestie, pytania, propozycje, oczywiście też serdecznie zapraszam. Ja zawsze staram się te komentarze czytać. A na tą chwilę to wszystko. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję patronom za wsparcie. I do zobaczenia ponownie.